Niemcy. Kwiecień roku 1945. Niemiecki uczony baron generał Karl von Richau wynajduje wehikuł do podróży w czasie i przestrzeni. Atak wojsk alianckich przerywa finalne prace i testy nad maszyną. Zdesperowany baron cofa się w czasie o 10 minut i zabija sam siebie. Na krótką chwilę przed popełnieniem samobójstwa blokuje on wehikuł na roku 1749. Miejsce docelowe podróży to Japonia.
Witam. Strzała! Opowiem Ci pewną historię. W 1996 roku, gdy otwarto manieczki, zacząłem gromadzić wszystkie sety i nagrywać je na kasety. A masz set z października 2003? Z urodzin Dominika? Wiadomo, w pewnym momencie zabrakło mi taśm. Kiedyś tam byłem w budynku sztabu ONZ i wydaje mi się, że niedawno ten sztab utajniono, Ale po cholerę byłeś w tym później utajnionym sztabie ONZ. żeby zarejestrować Golfa trójkę. Nowego? Oczywiście, 4-latek z Niemiec. Ua. No i? Szedłem sobie właśnie do działu komunikacji, a tu przez otwarte drzwi zobaczyłem leżącą na stole kasetę i jakiegoś ziomka w fartuchu. Kaseta by się przydała, a koleś akurat spał nawalony jak szpadel. Szybko przechwyciłem taśmę. I tak oto stałem się posiadaczem oto tej taśmy. Niestety, jedną stronę skasowałem secikiem Sylwestra 2001 roku. Ach, Sylwester 2001. Mój ulubiony. Drugą stronę zostawiłem w spokoju. Jak się okazało, na nieskasowanej stronie znajduje się wzór na detekcję i niszczenie pokładów ropy znajdującej się w ziemi. I co? I co? Gówno! Bierz kasetę, wdrażaj plan w życie i zarabiaj miliony. I tak za nic mi ją dajesz? A nie możesz sam wdrożyć wzoru z kasety w życie? Jestem już za stary na pracę, mam 32 lata, kochającą żonę i niestuningowanego Golfa 3. A ten Golf to iluletni? 15 z Niemiec. Ua, nówka z Niemiec. Ba! Bo ja zawsze uważałem się za humanistę i nie w głowie mi wzory na niszczenie pokładów ropy. Ja też się zawsze uważam za... istę. Coś wymyślisz, a teraz najważniejsze. No tośmy się dogadali. Proszę księdza. Wiem, że księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi, więc powiem jak na spowiedzi, że zdobyłem kasetę, dzięki której będę miał odbyty ropy dla siebie. No synu, widzę, że wysoko mierzysz. Odpyty ropy to spora odpowiedzialność i niebezpieczeństwo. W dupie to mam. Tajemnica spowiedzi to jest konfesjonale, idioto. Halo, Bogumił? Dawno zaginiona kaseta ze wzorem utylizacji i detekcji ropy się znalazła. Czas aktywować zasoby ninja syndykatu. Dziękuję bardzo poruczniku kapelanie Dominiku. Zabierzemy się za ten temat i chciałbym jeszcze raz pochwalić księży w tajnej służbie ONZ. No patrzę w to CV, patrzę i widzę, że jesteś człowiekiem wielu pasji. Ślusarz, wypasacz owiec, malarz elewacji budynków powyżej 10 piętra. Masz bardzo ukierunkowane i wyspecjalizowane zdolności. Tak, stawiam sobie obrany cel i dążę do niego. Widzę. 13 prac, 10 miesięcy. A co skłoniło Cię do złożenia podania do tajnego sztabu ONZ? Zawsze interesowała mnie praca w ONZ, a jeszcze bardziej w tajnym sztabie ONZ. W Helsinkach. W Helsinkach i umiem nawet rozwinąć skrót ONZ. O, to jest bardzo przydatne w naszym zawodzie. Pozwól, że oprowadzę Cię po naszym obiekcie. Zaraz po wojnie wojska alianckie przechwyciły wehikuł czasu zbudowany przez Niemców. Wunderwaffe było zablokowane i możliwość wyboru czasu i miejsca docelowego była niemożliwa.
Naszym naukowcom nie udało się rozkodować wehikułu. Dlatego czas i miejsce pozostał ten sam. Klasztor Shaolin, Japonia. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt dla naszych celów i od 1983 roku szkolny jest tam tajny ninja syndykat, który wykonuje dla nas tajne i bardzo niebezpieczne zadania. Do podróży w czasie służy cały czas aktywny portal, a teraz Jakby mi ktoś tak tłumaczył działanie tego, to bym się jej wyłącznie obraził. Na chwilę przerwę swój bardzo ważny eksperyment badający oddzielanie spirytusu czystego od denaturatu i jego wpływ na zdrowie człowieka. Tutaj mamy reduktor, który konwertuje napięcie europejskie na niemieckie z II wojny światowej. A czym się różni jedno od drugiego? Kierunkiem i grotem, no chyba oczywiście, nie? Tutaj mamy multum rozmaitych regulatorów, liczników i zegarków, które pokazują wszystko, co niezbędne. Oczywiście większość jest zupełnie niepotrzebna, jest dla szpanu. Tutaj mamy reduktor szumów. A oto próba mojego laboratorium. dobra, wiecie co? Takie suchary to dla dziewczyn zostaw. Doktorze, czy można skorzystać z wehikułu? Można. Jeszcze tylko zniweluję odchylenie pionowe od poziomego i możecie ruszać. Znajdujemy się właśnie w podziemiach klasztoru Shaolin. Zostały one przerobione na najnowocześniejszą placówkę szkoleniową. Tutaj pod okiem mistrzów wschodnich sztuk walki szkoleni są przyszli członkowie ninja syndykatu. Mieszkańcy okolicznych wiosek nie mają pojęcia, co wyprawiane jest w podziemiach klasztoru. Zapraszam cię teraz na powierzchnię klasztoru. Jest nawet sam mistrz Jaja Mahore. Witam mistrza! Czołem panowie! Nasz mistrz uczy ściśle tajnych i śmiertelnych sztuk walki oraz ściśle tajnych ciosów, którymi się zabija. Na śmierć. Dokładnie. No, i tak to właśnie wygląda. Czy wszystko jasne? Nic z tego nie zrozumiałem. Nie szkodzi. Podane właśnie te informacje były niezbędne do dalszego rozwoju akcji w filmie. O tym, czy dostaniesz pracę, poinformujemy cię telefonicznie. Ale ja nie mam telefonu. Nie szkodzi. Dobre to Zibi. No się tak nie uśmiałem. Zapomniałem reklamówki. Do jasnej cholery, wszyscy po kujawku pukają. Najpierw wchodzi, a potem puka. Może najlepiej wcale w ogóle nie puka, no. Szeregowy, właśnie wyjawiłem odpyty poufnych informacji w celu dalszego rozwoju akcji w filmie. Upewnij się, żeby ich tajność pozostała zachowana. Tak? Tak jest. Tak. Halo, proszę pana, nie dopełniliśmy pewnych formalności. Szefie? Załatwione. O, upuści pan cygaro. O, widzę kubańskie cygaro.
Mój ulubiony? Dziękuję panu bardzo. A teraz jest kolejna sprawa. Odnalazła się kaseta, na której zawarty jest wzór na degenerację wzdłuż ropy. Należy się niezwłocznie zająć tym tematem. Tak jest! Halo? Proszę przysłać ninja z przeszłości. Miałem dzisiaj bardzo interesującą rozmowę z naszym kolegą. Przekazał mi kasetę, dzięki której zwiększyły nasze dochody nawet dwukrotnie. 2400 brutto? Rozpusta. Mamy przecież ustaloną rozmowę z trenerem polskich siatkarzy, Danielem Kasztelanim. A rzeczywiście. Wiesz co? Gadam sobie wczoraj z moją dziewczyną. To ty z nią gadasz? No gadam. I mówię do niej, jesteś dzisiaj bardzo kobieca. I co ona na to? Się mnie pyta, ładnie wyglądam? A ja jej na to, nie, wszystkich dziś wkurwiasz. Śmiertelny wór śmierci! Śmiertelny cios w serce! Nie, no panowie, z takimi leszczami to ja wam ninja syndykatu nie wyszkolę. Egzamin zakończony, ale nie zaliczony. Mis bez laski to jak chłop bez szapki. Przydałaby mi się moja mistrzowska laska. Mistrzu, wyruszam na misję. Najwyższa, kurde, pora, żeby przetestować możliwości nowego ninja syndykatu. Co to za zadanie? Jak zwykle, bije po pyskach, ratuje świat od zagłady i takie tam. Wie mistrz. Nie wiem, ale pamiętaj, czego cię uczyłem. Żeby nie pić wódki z nieznajomymi? Też. Jesteś moim najlepszym uczniem. Jedynym uczniem. Cała reszta poległa podczas egzaminu końcowego. Ja mam po prostu duże wymagania co do egzaminowania. Ależ ktoś mi zajrzał w talerz. Witam naszego ulubionego ninja. Jedynego ninja. Doktorze, nie lisz mi dupy. Szczegóły, szczególiki. Nasz szef Bogumił mówi, że masz moją kasetę z moim wzorem. Podobno to jest tajna misja. Moja kaseta i mój wzór. Podobno to doktor dał ciała z nieopilnowaniem kasety. I kto musi teraz stosować ciosy śmierci? Najlepszy członek ninja syndykatu śmierci. Podobno jesteś jedynym członkiem ninja syndykatu śmierci. Doktorze, nie
Nie denerwuj mnie pan. Dobra, panowie. Mieczysław, Tomek sam, spokojnie. Doktorze, pokaż swój najnowszy wynalazek. Spirytus w czopkach? Ten drugi, związany z podróżami w czasie. A Tomek, po wszystkim, do mojego biura po wytyczne. Tej tajnej misji związanej z zaginioną kasetą. Pocałujcie mnie wszyscy w dupę. Podczas gdy mój szef domaga się pieszczot, ja skonstruowałem urządzenie zminiaturyzowane, dzięki któremu w przyszłości z Japonii będziesz mógł się przenieść z każdego miejsca. Nawet od teściowej? Nie lubię siedzieć u niej na obiadkach. Jej ryż jest obleśnie rozgotowany, a sake smakuje jak folia z kocimi szczynami. Tak więc widzisz, zamiast kocich szczoków masz ciepłą wódkę w sztabie ONZ. Ale jak to działa? Przełączasz guzik i generujesz portal do podróży w czasie. Mogę dodać kilka cekinów do budowy. Nie róbmy z podróży w czasie cygańskich dożynek. Do zobaczenia. Buc. Cekiny to super sprawa. Sam czasem lubię sobie przyszyć do fartucha. Ulala. No do jasnej cholery, wszyscy są z Kujaw. Nawet cholera japoński ninja jest z Kujaw. Przestań pajacować i weź się do roboty. Ale o co chodzi? O tą sławną, niesławną kasetę? Siadaj, a ja opowiadam. Albo sobie lepiej zapalę kubańskie cygarko, albo sobie nie zapalę. No, może lepiej opowiem o misji. Kojarzysz może naszego szpiega ojca Dominika? No ba, pije wódkę jak młody. A jak laski lecą na jego sutannę? Nie wspomnę już jak lecą na jego kapelusz. Podobno niedawno urodziło mu się dziecko. Dokładnie ten sam. Złapał on cynk na tą słynną, zaginioną kasetę. W jej posiadanie wszedł kierowca granatowego BMW. Tu są numery rejestracyjne tego wozu. A ma szef może jakieś inne ujęcia? Twoim następnym zadaniem będzie wytropienie tego osobnika, odzyskanie kasety i zlikwidowanie wszelkiego zagrożenia. Ta kaseta w niepowołanych rękach może spowodować poważne zagrożenie międzynarodowe. Może doprowadzić w niedalekiej przyszłości nawet do wojny atomowej. Właściciel tego BMW musi je strasznie pilnować. Może trzymają w jakimś sejfie albo coś. Ej, coś ci z kieszeni wypadło? A to ta kaseta, dzięki której przejmiemy całą ropę świata. Dzięki za zwrócenie mi uwagi. Kiedyś się zgubię. Dobra, to ja cofnę się do przeszłości, pożegnam się z żoną. Czekaj. Mamy jeszcze do załatwienia bardzo ważną sprawę. A Jak to mówią u nas w sztabie, libacja. kto nie pije, ten kanalia. U nas w klasztorze wołamy na to wieczorne ćwiczenia karate. O wy buce! Zawołaliście mnie. Właśnie sprawdzałem po godzinach, czy alkohol podany bezpośrednio do krwiobiegu nie powoduje porannego, brzydkiego oddechu. Chamstwo. Mietek, gdybyś tak nie pieprzył, to już byśmy byli po pierwszym kieliszku. A, to ja przepraszam. Myślę, że czas zacząć nieoficjalną część spotkania. I to jest bardzo dobra koncepcja. Ja też postaram się być mniej oficjalnym. Patrzysz na mnie podkręcając głośność. Nucę konsekwencje, kiedy skończy się ten strzał. Ten strzał. Patrzysz na mnie podkręcając głośność. Nucę konsekwencje, kiedy skończy
między nic poza nicem. Tylko siluet nosi krzyk, chłodny dotyk. Tylko siluet nosi krzyk, chłodny dotyk. Oglądający na TVN program Nalewaj z Pascalem. Ten z gościnnym udziałem Krzysztofa Ibisza? Dokładnie ten sam. O, to mój ulubiony odcinek. No i tematem odcinka było nalewanie w różnych rejonach świata. Tytuł odcinka Polej po turecku. Polej, I polej. dawaj szkło. Masz. Ach, ci wylewni Turcy. Wódka pita na czczo to najlepszy sposób dany człowiekowi na przenoszenie się w przyszłość. To ja skoczę szybko do przeszłości i biorę się za robotę. No ja myślę. A my z doktorem teraz przystąpimy do zestawu słynnych ćwiczeń o nazwie wolne, przerwa, odpoczynek. No, pogubił. Lecę do laboratorium. Leć mnie tas. Ja w tym czasie może przygotuję harmonogram dla tajnego sztabu ONZ na nadchodzący miesiąc. O kurwa. Nie tas? Coś się spieprzyło. Portal zmienił kolor. No ale co to dla nas oznacza? Do portalu wszedł Tomek sam. Najprawdopodobniej przeniósł się do bliżej nieokreślonego czasu. O kurwa! To samo powiedziałem. Gdzie jestem? Gdzie jest klasztor Shaolin? Gdzie jest Japonia? Gdzie jest przeszłość? Ale tak za darmo? Co za darmo? No mam odpowiedzieć na pytanie? Tak za darmo? Dajesz pan fant? Odpowiadam. Dajesz pan ropę? Też odpowiadam. Mam coś dla ciebie. Płyta. Milo wsadzić. Miałem dać żonie na urodziny, ale niech już będzie moja strata. O kurde! Zaginiona płyta Milo Wsadzicia. Ostatni taki egzemplarz zaginął podczas gdy Półwysep Bałkański odłączył się od kontynentu europejskiego. Już mówię, znajdujemy się przy CPN-ie. To stacja benzynowa? Ostatni raz ubawiłem się tak wczoraj. Z ruchu warg pan czyta. CPN. Centralny Punkt Naftowy. Czyli główny na tym kontynencie punkt przepompowywania i dystrybucji ropy naftowej zarządzany przez naftowy duet. Czyli to nie jest klasztor Shaolin roku buddyjskiego 1725? Nie, dokładnie to mamy lipiec albo czerwiec. Już mi się popieprzyło. Po wojnie atomowej wszystkie pory roku wyglądają tak samo beznadziejnie. A no właśnie. Roku 12 albo 13. 2013? Chyba coś się spieprzyło z wehikułem.
A może Mietas go wreszcie rozkodował i dla psikusa wysłał mnie w przyszłość? Roku 13 po Wielkiej Wojnie, która zainicjowała nowy ład i porządek. Co? Jak to? Gościu, gdzieś ty był przez ostatnie 13 lat. No, można powiedzieć, że na libacji. A jak to mówią w postatomowej przyszłości, libacja. A kto nie pije, ten kanalia. Plotka głosi, że przed Wielką Wojną... Kapitanie? To dla ciebie? Dziękuję. Za 3 litry? Plotka głosi, że przed Wielką Wojną naftowy duet wszedł w posiadanie kasety, dzięki której zlikwidowali Arabom złoża ropy, a sami znaleźli największe pokłady w Polsce. No za 3 litry będzie. Wybuchła wojna, wreszcie pokończyło się paliwo, a naftowy duet nie za chętnie udostępniał pokłady wrogowi. Potem każdy kraj rzucił na siebie atomówkę, a przecież CPN się nie atomuje, co? Nie ma pieniędzy, jest ropa. Dajesz jedzenie, krówki, usługi, masz ropę. Dajesz ropę, masz usługi. A pan co tutaj robisz? A mam tutaj taki sklep z pamiątkami, informacje turystyczne sprzed Wielkiej Wojny. A co masz pan tutaj na ręku? A to jest taki... Halo? Halo? Witam. Mam coś i kogoś bardzo interesującego. Impulsator 5001 służący do... Nie przeszkadza, jak mówię przez telefon. Nie. Nie, to nie do pana. O zapłacie w baryłkach ropy pogadamy osobiście. Do widzenia. Będzie z 5 litrów. Masz. No koleżko, możesz mi powiedzieć, co to jest? O w mordę! Przecież to... No co? Czarne pudełko z napisem Impulsator 5001 i lampką. A możesz mi powiedzieć coś, czego nie wiem? Pasek do tego urządzenia wykonany jest z krowiej skóry i nie powoduje alergii. Orzesz w ryj! Przecież to... Co? To! Czarne pudełko z napisem Impulsator... Powtarzasz się. Przyjrzyj się temu urządzeniu. Poza świecącą lampką nie robi to nic. Jestem jak ślepy koń, nie widzę przeszkód. Być może służy do podświetlania sobie buta podczas wiązania sznurówek. No to jedną ręką wiążę sznurówkę, drugą trzymam przycisk na podświetlaniu. Do wiązania buta potrzeba 2 rąk. To nie jest ergonomiczne. Szczegóły, szczególiki. Jutro spojrzę na to ustrojstwo. Wezmę dzisiaj trochę surowca i spadam do roboty. Mam ostatnio duży zbyt koszy i krzesełek. Weź sobie, leżą z tyłu schronu. A jak się sprawuje mój wynalazek? Srebrna taśma do kneblowania ludzi nasączona chloroformem? Dzięki niej zakneblowana ofiara śpi jak dziecko. Ja popieprzyłem taśmę, spałem 2 dni, żygałem 3 godziny, a nie, to po przeklaniu. Śpi jak dziecko. Porozmawiam z nim przy zmianie knebla. To ja spieprzam, do jutra. No koleżko, wymiana setnej taśmy z chloroformem. Trochę sobie porozmawiamy. Opowiesz mi coś o sobie, a mój dostojny asystent wymieni ci knebel z chloroformem. Nie przystawiaj sobie taśmy do nosa. No debil. Poleży i wstanie z kacem jak chloroform zwietrzeje. No słucham, powiedz mi coś o sobie. Jestem zwykłym wieśniakiem, uprawiam zboża, hoduję krówki, a to ustrojstwo na moim ręku służy do podświetlenia sobie sznurówek podczas wiązania butów po ciemku. Co to? Co to? To miernik kitu. Zaraz go przyniosę. Jakiego kitu? Kitu, który
wciskasz? O, właśnie wyszedł poza skalę. Dawno nikt mi takiego gówna nie wciskał. Ale ja naprawdę jestem prostym rolnikiem. Niezły bajer. Czuję, że kroi się coś poważnego. Dam znać naftowemu duetowi, że mam dla nich ciekawy podarek. A być może dostanę trochę ropy, a nawet przyniosę się z tego kisłego skronu DCPN-u. Pokażę im to elektroniczne urządzonko. Jak wrócę ze stawem do mówienia prawdy, to porozmawiamy. Poczekaj! Poczekaj! Dobranoc. Gdzie ten zasrany impulsator? Koleżko, miałeś spać, założyliśmy ci taśmę z chloroformem. Klasztorze Shaolin uczono nas, jak być odporny na chloroform. Zamiast zemdleć, mam niewyraźne widzenie. To kim ty do cholery jesteś? Jestem jedynym członkiem ninja syndykatu z ramienia tajnego sztabu ONZ, który zaginął w pęd czasu. Najprawdopodobniej naukowcy w sztabie i mój szef ciężko pracują, żeby mnie ściągnąć. A teraz szykuj się na porażkę. Moją czy twoją? To jest bardzo głupie pytanie. Sztuczka z granatem i taśma. Co się stało? Gdzie więzień? Ninja. Podróż w czasie. ONZ. Ups. Ratuj. Ratuj. Masz rację, uratuję. Uratowałem bezpośrednie satelitarne połączenie z CPN-em. Do wiadomości naftowego duetu. Mam bardzo pilną wiadomość. Pewnie posiadacze kasety przejmują już władzę nad światem. Dobry secik! Co? Dobry secik! Co? Aktywuję komando śmierci. Brać go! Pewnie o to ci chodzi. O cholera, zasrany świerk! Kto go tu posadził? No to lecimy dalej. Debile, brać go! Stalowe wzmocnienie w kapeluszu od doktora Mietasa się przydało na pewno.
Starcze, gdzie jesteśmy? No, nie róbmy scen, taki stary nie jestem. Jesteśmy przy wyrzutni rakiet atomowych, skąd wystrzelony został pierwszy pocisk. Jestem jednym z ostatnich żyjących, który osobiście odpalił rakietę. A wiesz może, gdzie znajdę doktora Mieczysława Męczybułę? Pracował dla tych dobrych, dla tajnego sztabu ONZ. Podczas wojny nie było podziału na dobrych i złych. Byli tylko ci, co chcą mieć ropę i ci, co ją mają. A może jakoś sensowniej odpowiedziałbyś na zadane pytanie? Panie, po wojnie sensowne pytania przestały istnieć. Liczy się tylko ropa. A mam użyć przemocy fizycznej? Tak. Po wielkiej wojnie przemoc też się liczy. I już odpowiadam. I już słucham. Słyszałem o jakimś doktorze Mietku, podobno podczas wojny robił na 2 strony i dostarczał swoje wynalazki. Dlatego kto lepiej płacił. Przeszedł cudowną przemianę i wiedzie pustelnicze życie i sprzedaje za ropę pierdoły zrobione z gałęzi. Cały mietas. Gdzie go znajdę? Niedaleko magazynu porzuconej broni. Jakieś 15 km, a biegiem 10 km. O tam! Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Po wielkiej wojnie nie ma miłych dni. Doktorze, mietasie, musisz mi pomóc. Ostatni raz mówiono tak do mnie przed Wielką Wojną. Teraz nazywam się Szeleszczące źdźbło wikliny. Skąd takie dziwaczne imię? Gdyż wyplatam wiklinę. Po wojnie porzuciłem zdradliwą ścieżkę nauki. Doktorze, to znaczy szeleszczące źdźbło. Nie mamy czasu na bruderszafca. A nie mamy nawet czasu na wódkę. Zresztą wiklinowe źdźbło nie pije alkoholu. Ściga mnie banda Komando Śmierci. Czy zechciałbyś mi Szeleszczące źdźbło wikliny nie pije alkoholu. Do 15. Do jasnej cholery! Zawsze byłeś idiotą. Wolałbym rzucić w siebie gwiazdką ninży, niż z tobą współpracować. To pilna sprawa. Komando zaraz tu będzie. Wszystkim nie dam rady. A ty możesz naprawić zepsuty impulsator. Cofnę się w przeszłość, odzyskam kasetę i unikniemy atomowej wojny. Powstaje pytanie. Czy mi pomożesz? Jestem jak ślepy koń. Nie widzę przeszkód. Pokaż impulsator. To oczywiste. Spaliła się cewka wzdłużnego wzmocnienia odchylenia fazowego. Dostawię odrobinę kondensatorów. Polutuję i smeltuję. Dodam słynnej taśmy do kneblowania ludzi. Mam jeszcze wersję taśmy do kneblowania ludzi nasączoną chloroformem. Mój patent. Gotowe. A jak się sprawuje mój wynalazek? Srebrna taśma do kneblowania ludzi nasączona chloroformem? Jestem jak ślepy koń. Nie widzę przeszkód. To ty byłeś w schronie osiłków. Zdradziłeś nas. Zdradziłeś tajny sztab ONZ. Cholera! Już tu są! Ratuj przeszłość! Zostawcie chociaż moją wiklinę! Portal zmienił kolor. Wróciłeś. Ja tu tydzień siedzę, żyły se wypruwam, próbuję cię znaleźć z powrotem. Nie śpię. Gdzie ty byłeś? A raczej kiedy? Doktorze, przyszłość jest straszna. Przez jedną pieprzoną kasetę wróć. Pańską pieprzoną kasetę wybuchła wojna atomowa i resztki cywilizacji osadziła się wokół CPN-u. Stacja benzynowa? Nie! Centralnego punktu naftowego, w którym
pompowana jest ropa naftowa. Posiadacze kasety trzymali tam świat za jaja. Tomek, wróciłeś? A my to od kilku dni kombinujemy, jak cię ściągnąć. Właśnie widzę. Mówiłem już doktorowi. Nie będę się powtarzał. Przyszłość to gówno. Wróć. Atomowe gówno. Na mapie świata widnieje tylko jedno miasto. CPN. Stacja benzynowa? Nieważne. Jesteście debile. Mam namiary na tą BM-kę. Biorę się za szukanie kasety. Bogumile, nie zauważyłeś, że nasz ninja jest ostatnio bardziej kobiecy? Owszem, tak. A wiesz, jak trudno jest przykleić do tylnej szyby Hondy nalepkę Pionier? Jak trudno? Bardzo. Opowiedz mi trochę o swoim interesie. W stanie spoczynku jakieś 13 cm, a... Nie o tym. O handlu podróbkami dresów. A, o tym. Sprowadzam sobie niezależnymi kanałami dystrybucji tanie podróbki dresów zszytych w Gruzji. Mam mały sklepik i w nim handluję dresami, podszywając się pod oficjalnego dystrybutora. A jakie masz ceny? Stosowne dla oficjalnego dystrybutora. Dobra, Damian, zawijam się. Dostałem dzisiaj nową dostawę gruzińskich falsyfikatów chińskich podróbek. Jutro pogadamy o tej twojej kasecie. Może połączymy interesy. Hybryda, ropy i dresów. I jakby to brzmiało? W skrócie Rosy albo Drepa. Trzymaj się. Jakość tych podróbek jest coraz niższa. Dźwięk pocierających o siebie materiałów zmienia się z dostawy na dostawę. To dźwięki chuja, ty nie chuj. Burak, WWK ma uraz, nie sztuka, lecz chałtura. Z niej schodzi skóra, gdy plujesz szczerym wersem. Zimny fakt, większość zabrała stąd serce. Możesz chodzić, ale rzadko masz dokąd. Krew, pot i łzy, dziś zostało tylko błoto. To miejsca na... Dzięki za brasiwo, dzięki. Ciao. Artyzmu, brzmi cisza, brak w studiach, fura. Ludzie stoją z kasztanem, my mieliśmy w rękach szczura. To nie Ej, jesteś zainteresowany kupnem jakiegoś z moich wyrobów? Same oryginalne produkty, żadnych podróbek. Bardziej to jestem zainteresowany pana wiedzą na temat pewnej kasety, która... Serio? Wieszakami? Serio? Kij od szczotki? O kurzesz. Pogodzie zapowiadali ciężkie opady. Co to było? Ucisnąłem ci nerw w kręgosłupie! Za 10 sekund umrzesz! Nie! Pomyłka. Ucisnąłem zły nerw. Po tamtym ciosie powinieneś był zesrać się w gacie. Ale teraz musi się udać.
To jest samochód. Unieruchomię wóz. Cholera, zamknięte. Posłuchamy w domu. Cóż za tajemnica kryje się na tej taśmie? Za dużo piwa. Coś mi się przewidziało. Coś jest nie tak. Idę sprawdzić silnik. To podstęp. Nie oddam kasety. Pieprzone, trzydźwiowe BMW. Do góry! Tam jest! O co chodzi? Dałeś się nabrać na klasyczną sztuczkę ninży. Sprawa załatwiona. Zaraz przeszukam dres w poszukiwaniu kasety. Takim ciosem to mnie koledzy na wódkę wołają. Dobrze, że szef nie widział takiej amatorki. Jasna cholera! Widzisz, Mirek, przez tą pieprzoną ustawę 27, która mówi o tym, że tylko 2 firmy w Polsce mogą pełnić usługi elektryczne, nie mam czasu porządnie podetrzeć dupy. Dokładnie tak jak mówisz. 2 firmy elektryczne pełniące usługi na ten kraj to stanowczo za mało. No i widzisz, Mirek, że ja nawet nie mam czasu dla swojej żony. No ale Ludwik, ty przecież nie masz żony. No bo nie mam czasu, no! No tak, no. Cholera jasna! No jasna cholera, no! Co on odpierdziela? 3. samochód w tym tygodniu, jasna cholera! Szef powiesi nas za jaja. To znowu on! To zjadę go jak 4 sarny, 10 królików w zeszłym tygodniu. Pościg trwa. Czapka ninży! Pewnie o to ci chodzi. Tak. A teraz trzeba wykorzystać gwiazdki ninży. O Jezus! 3 dni przed łowiecką emeryturą, jedyny żywiciel 5 dzieci. 2 samochody, mieszkanie, 110 m². Wyższe wykształcenie. O, chyba znosi trochę w lewo. Przechwyt. Szykuj się na śmierć. Wkrótce posiądę całą ropę na świecie. Ale
Jak to? Ale skąd? Gdzie? Skąd szef wiedział, gdzie go znaleźć? Skąd szef wiedział, gdzie strzelać, żeby go zabić? I jak to mówi 67 punkt regulaminu BHP, ostatnie słowo zawsze należy do szefa. A ty myślisz, że skąd te wszystkie odznaczenia się wzięły? Żona mi je przyszyła? Za coś musiały być. Chodźmy do sztabu poćwiczyć karate po kujawsku. Taśma 14. Wzór oraz metoda detekcji, pozyskiwania i likwidacji ropy. Nikt nie będzie decydował, kto ma mieć, a kto ma nie mieć ropy. Tomku, spójrz za siebie! To jak, wpadniesz do mnie wieczorem na karate? Szefie Bogumile, muszę powiedzieć coś bardzo ważnego o doktorze, ponieważ nie należy mu... O jakim doktorze mowa? Znowu chcieliście pić wódkę beze mnie. Buce. Pytałem właśnie o jakiegoś doktora od prostaty. Hobby szefa to prostata. A tak się składa, że doskwiera mi ona, gdy robię skłony lub wykonuję wykop ninja. No właśnie, bo ja się interesuję prostatą i tak się składa, że mam multum adresów do lekarzy od prostaty. No chodźmy. To buce. No to mów o tym, doktorze. Nie należy mu ufać, w przyszłości nas zdradzi. Okej, zdrówko. To się zasiedziałem na indywidualnym rozciąganiu. Wracam do przeszłości. Żony nie widziałem już chyba z tydzień. Leć.
Jedziesz. Akcja! Grzesiek! To już było z tego? Podczas gdy mój szef domaga się pieszczot, ja opracowałem zminiaturyzowaną wersję. Podczas gdy mój szef domaga się pieszczot, ja opracowałem zminiaturyzowane urządzenie do teleportacji, kurwa. Podczas gdy mój szef domaga się pieszczot, ja opracowałem zminiaturyzowane urządzenie, z którego będziesz mógł się teleportować z każdego miejsca w Japonii. Kurwa. Kurwa. Pytałem właśnie o lekarza prostaty, ponieważ hobby mojego ninja. Zaraz po wojnie wąska klasztor Shaolin dawno temu. A my to kilkunikowi... Ninja jest kuj, jasna cholera. Oglądałem wczoraj na TVN program Nalewaj po skalę. Ten z gościną udział Krzysztofa i... W pogodzie zapowiadali poważne opały. No tak. Jak klasztoru Shaolin. Odnalazła się tak zawiniona kaseta z wzorem na przyjęcie. Zaparowały mi szkła. Akcja. Jakie wojny? Zaraz my w dupę pocałuję. Oglądałem przed na TVN program Gotuj... Przyciśnij mocno. O, dziękuję, dziękuję. Cygań. Cygań? Ja? Sosna! Oszczędnie nalane. Ci Turcy nie słyną z oszczędności. Zaciąłem mi się. Brawo. Wiem. Oszczędnie nalane. Co? Samo akcji wylewniczący. Daj nie rękę, Jesteśmy w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrum sportu i rekreacji. Tutaj. Pod okiem wyspecjalizowanych trenerów ćwiczą pracownicy tajnego sztabu ONZ. Dzięki stosowanej diecie i suplementom powiększają oni w skali wykładniczej masę mięśniową. Wierszyk Mariusza? Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. To ci straci. Witam. Czemu w kamerę się patrzysz? Tam się patrzę na Patryka, no tam. No mów. I ten, no. Drugą stronę zostawiłem w pokoju, jak się okazało. W spokoju. Cisza. Widzisz, Ludwik, ja nawet nie mam czasu dla swojej żony. Ludwik, ale przecież ty nie masz żony. No bo nie mam czasu, no. No tak, no. No i widzisz, Mirek, ja nawet, kurde, nie mam czasu dla swojej żony. Ale Mirek. No to ja...